Cześć, witajcie w drugim odcinku z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Nagrania wykonaliśmy 23 września, więc dosłownie na przełomie lata i jesieni, także będzie widać, co zdobi ogród w tym okresie. Zaczynamy przy rabacie na początku ogrodu, gdzie możemy obserwować kompozycję roślin złożoną m.in. z werbeny patagońskiej, surfinii, kosmosów, rozplenicy japońskiej i miskenta chińskiego. Niestety rośliny tutaj nie miały podpisanych odmian, ale pooglądać chwilę możemy. Już? To idziemy dalej. Na początku naszą uwagę przykuła hortensja bukietowa Limelight. Jest to popularna w Polsce odmiana i w sumie nie dziwię się. Ma piękne, wielkie i gęsto ubite kwiatostany i robi naprawdę wielkie wrażenie. Jednak nie jest to hortensja, która spodobała się nam najbardziej podczas tej wizyty, także zostańcie z nami. Kolejną ciekawą hortensją jest Grandiflora. Podczas wizyty w ogrodzie była cała w różu. Jest to również stara odmiana i widać, że ten egzemplarz również do młodych nie należy. Starczy spojrzeć na grubość niektórych z jej gałęzi. Piękny okaz. Dalej na słonecznym stanowisku rośnie perowska, ostatnio dość popularna roślina. Jest to roślina, która lubi słońce i mało żyzną ziemię i, co ciekawe, wręcz nie lubi nawożenia. Niestety odmiana nie została podana. Teraz przyszedł czas na kolejną hortensję bukietową, która zrobiła na nas największe wrażenie ze wszystkich hortensji w Powsinie. Mowa o przepięknej Diamond Rouge, która charakteryzuje się bujnymi kwiatostanami i pięknym kolorem. Jest to też jedna z niższych hortensji bukietowych. Oficjalnie dorasta do 120 cm wysokości i szerokości. Mojej mamie na tyle się spodobała, że znalazła dla niej miejsce w ogrodzie, więc będę mogła Wam pokazać, jak ta hortensja zachowuje się z upływem czasu. Tuż obok mamy także pięknego miskanta chińskiego, tym razem nad oczkiem wodnym. Dalej niestety kilka roślin nie zostało podpisanych, a następnie króluje aranżacja z roślin jednorocznych w postaci werbeny i cynni. Werbena wydaje się pasować do wszystkiego w tym ogrodzie, a cynia to mam wrażenie taka trochę zapomniana roślina jednoroczna. Osobiście jednak bardzo mi się to połączenie podoba. Jest takie radosne, co zwłaszcza o tej porze roku jest według mnie szczególnie miłe. Na pewno jest też przyjazny owadom. Tu mamy kolejny przykład, że werbena pasuje do wszystkiego, także do rozplenicy japońskiej, której inna nazwa to piórkówka japońska. Dajcie proszę znać w komentarzu, której z tych nazw Wy używacie. Jak widać, w tym momencie zaczęło padać, ale jeszcze troszkę wytrzymamy. Na naszej drodze staje też niższa perowska łobudolistna w postaci odmiany Blue Spire. Jeśli szukacie niższej odmiany tej roślinki, to warto zerknąć. Nie jestem pewna, czy to, że ona się lekko pokłada, jest wynikiem tej odmiany, czy zbyt żyznej ziemi w Powsinie. Na dobrej ziemi perowska potrafi tak się zachowywać. Dalej mamy zieloną kępkę astrów karłowatych w odmianie Countess of Dudley, które powoli zaczynają rozkwitać w taki ładny fiolet. A dalej kolejna fioletowa roślina, czyli szałwia mszona. Miałam ją przez jakiś czas w donicy, ale nigdy nie udało mi się wydobyć z niej super potencjału. Może ona nie lubi żyć w pojemnikach? Nie wiem. Następna jest żurawka drobna w odmianie Palace Purple, która wcale nie jest drobna, a ma duże okazałe liście. Według zdjęć w internecie powinna być bardziej wiśniowa, jednak tutaj miała mniej dekoracyjne kolory. Może stanowisko nie do końca jej pasowało? Ogólnie lubię żurawki, mam kilka w ogrodzie i świetnie mi się sprawdzają jako bezproblemowy, kolorowy akcent. Dalej kolejna z traw ozdobnych, Celseria jesienna, której kolor jest określany jako cytryno-zielony. Dorasta oficjalnie do około 30 cm, a z kwiatostanami do około pół metra.
Następna jest przepiękna trawa pampasowa w odmianie Evita. Naprawdę robi wielkie wrażenie na żywo. Różne źródła podają jej wysokość na 1 do 1,5 metra. Natomiast na zimę wymaga okrywania, także warto to wziąć pod uwagę, planując ją w ogrodzie. Niestety, widoczna aktualnie trawa ozdobna nie była podpisana, a mi nie udało się odszukać, co to może być. Także jeśli znacie jej nazwę, to proszę o wpisanie w komentarzu. Może akurat ktoś szuka takiej rośliny. Ogólnie to by było tyle na dziś, gdyż rozpadało się i musieliśmy przerwać spacer i nagrywanie. Nie jest to niestety cały ogród, ale kilka ciekawych roślin udało się nagrać. Dajcie proszę znać w komentarzu, które rośliny Wam się spodobały. Kolejny odcinek będzie dość nietypowy i jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodoba, także zapraszam na niego już dziś. Dziękujemy za obejrzenie. Zostawcie proszę po sobie ślad w postaci łapki i subskrypcji.